To jest Volkswagen Caddy 5. generacji, a to są 2/3 kanapy, które później będę musiał zamontować z powrotem w środku. Czy się uda? Obstawiaj w komentarzach. Volkswagen Caddy to popularny samochód flotowy, a jeśli mówimy o flocie, warto również powiedzieć o szkoleniach dla kierowców flotowych. Wydawać by się mogło, że osoby, które przemierzają wiele kilometrów każdego dnia, potrafią bardzo dobrze prowadzić. Nic bardziej mylnego. Po latach jazdy wkradają się często złe nawyki, dlatego warto regularnie uczestniczyć w szkoleniach doskonalenia techniki jazdy. Takie szkolenia oferuje SJS Driving Academy, partner tego odcinka. A po co Waszej firmie takie szkolenia dla kierowców? Bo to oszczędność czasu i pieniędzy. Oszczędności na paliwie flot klientów to nawet 40%. Ponadto spadają koszty związane ze szkodowością we flocie. Koszty ubezpieczenia też są niższe, redukowane są wydatki związane z nieobecnością pracowników i z czasowym brakiem samochodu. A teraz możecie zyskać 10% rabatu na szkolenia w SJS Driving Academy. Szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu. Volkswagen Caddy to produkowany od końca lat 70. ubiegłego wieku samochód dostawczy bazujący na kilku modelach z grupy Volkswagena. Produkowany w poznańskiej fabryce Volkswagena nowy Caddy jest większy, nowocześniejszy, bardziej oszczędny i zaraz to wszystko sprawdzimy. Nowy Caddy powstaje teraz na modułowej płycie MQB, jak większość modeli Volkswagena od Polo po Tiguana i ich odpowiedniki w markach Audi, Seat i Skoda. Caddy 5. generacji jest tej samej długości co model 4. generacji, ale jest nieco szerszy i ma aż o 7 cm dłuższy rozstaw osi. Dłuższy rozstaw osi pozwolił na poszerzenie tylnych drzwi i wygospodarowanie więcej przestrzeni wewnątrz. Nowe Caddy nadal występuje w wersji Cargo, czyli z zabudowaną paką, oraz w wersji osobowej. Obie wersje występują ze standardowym rozstawem osi 275,5 cm oraz w wersji Maxi z rozstawem osi wydłużonym do 297 cm. W wersji osobowej, niezależnie od rozstawu osi, nowy Caddy dostępny jest zarówno w wersji 5, jak i 7-miejscowej. Tu mamy do czynienia z wersją 5-miejscową ze standardowym rozstawem osi. Unoszoną klapę bagażnika można zastąpić asymetrycznie dzielonymi w pionie drzwiami. Warto się nad tym zastanowić, bo jeśli parkujesz blisko przeszkód, klapę może być trudno otworzyć. Z drugiej strony, jeśli planujesz spędzać czas np. na łonie natury, to klapa osłoni Cię przed deszczem i słońcem. W wersji osobowej pojawiły się 3 haczyki na siatki z zakupami. Jest też gniazdo 12V, zniknęła za to kieszeń po lewej stronie, a ta po prawej ma doczepianą osłonę. Ponieważ ktoś tu włożył gaśnicę, zamiast ją gdzieś bezpiecznie zamontować, to osłona bardzo łatwo wypada pod ciężarem gaśnicy. O pojemności przestrzeni ładunkowej w Caddy musiałbym zrobić osobny materiał, więc w skrócie. Wysokość, ale w tej wersji Cargo, to jest do 127 cm, a tu wychodzi bliżej 120. Szerokość w wersji Cargo to 161 cm między ścianami, 123 między kołami, w osobowej wersji 118 cm przy podłodze. Długość w wersji Cargo to 180 lub 215 cm do przegrody, a w wersji osobowej to niby 191 do przedniego fotela, ale to przy założeniu, że fotel jest maksymalnie przesunięty do przodu. Realnie długość przestrzeni ładunkowej w osobowym Caddym ze standardowym rozstawem osi to około 100 cm z rozłożonym drugim rzędem siedzeń, 130 cm ze złożonym drugim rzędem siedzeń, 165 cm z wyjętym drugim rzędem siedzeń, z fotelami w pierwszym rzędzie ustawionymi dla kierowcy średniego wzrostu oraz około 260 cm do deski rozdzielczej po złożeniu oparcia fotela pasażera. Jeśli te wymiary nadal niewiele Ci mówią, zabierz ze sobą na jazdę testową sprzęt, który ma Ci się zmieścić do samochodu lub podczas jazdy testowej podjedź w miejsce, gdzie taki sprzęt przechowujesz. Ładowność to w zależności od wersji homologacji od 590 do 765 kg. A teraz spróbuję z powrotem zamontować kanapę. Siedzenia są ciężkie i o ile dorosły mężczyzna powinien dać radę zdemontować i zamontować je samemu, o tyle polecam robić to z pomocą drugiej osoby, nawet po to, żeby łatwiej było trafić w zaczepy.
Do tyłu wsiada się o wiele łatwiej niż w czwartej generacji. Pozostał wprawdzie wysoki próg, ale otwór drzwiowy jest szerszy. Jest też więcej miejsca na nogi. Z miejscem nad głową nigdy nie było problemu. Natomiast pozostał tunel po środku, trochę niższy. Caddy 5 będzie też dostępny z napędem na wszystkie koła. Niestety nie ma uchwytów na napoje poza tymi w stolikach. Stoliki mają teraz blokadę, która umożliwia postawienie na nich czegoś cięższego, np. laptopa. Są 2 gniazda USB-C i nawiew klimatyzacji. Można zamówić gniazdo 230V. Kieszenie w drzwiach są spore, ale uważaj, żeby ich nie przepełnić, bo większe przedmioty mogą później zawadzać o karoserię, kiedy otworzysz drzwi. Z plusów przesuwane drzwi i klapa bagażnika mogą być wyposażone w elektryczny system domykania, więc nie trzeba nimi trzaskać. Z przodu przede wszystkim uwagę zwraca nowa deska rozdzielcza z tak zwanym InnoVision Cockpit. Więcej o tym za chwilę. Na razie kilka słów o plusach. Kieszenie w drzwiach są obszerne, po środku są duże uchwyty na napoje, miejsce na drobiazgi, półka na telefon z portami USB i gniazdem 12V. Do tego przeciętnych rozmiarów schowki pod podłokietnikiem i przed pasażerem. Jest też szuflada pod fotelem pasażera. Zniknęła półka nad przednią szybą, ale i tak było ciężko do niej dosięgnąć. Zniknął też schowek ze środka szczytu deski rozdzielczej. Zamiast tego jest duża półka przed kierowcą, w sam raz, żeby odłożyć tam jakieś dokumenty czy okulary. Niestety ta półka i półki na środkowej konsoli wykończone są twardym plastikiem, więc pozostawione w nich przedmioty będą grzechotać. A teraz InnoVision Cockpit, czyli najgorsze, co wyszło z Volkswagena od czasów Dieselgate. To kolejny model Volkswagena, do którego wsiadam i wzdrygam się na samą myśl, że mam obcować z tym systemem inforozrywki. Cały czas mam wrażenie, że system został zaprojektowany tak, aby działać przeciwko użytkownikowi. Wszystko jest niepotrzebnie skomplikowane, wszystko wymaga zbyt wiele szukania, zbyt wiele kliknięć. Rozumiem, że w związku z ogólną cyfryzacją samochodów w gamie trzeba było wprowadzić nowy interfejs i teraz w każdym nowym Volkswagenie będziemy mogli mieć te same ustawienia, które się będą ściągały po zalogowaniu, ale nie wyobrażam sobie, jak złe musiały być prezentowane alternatywy, skoro wybrano akurat tę wersję. Żeby nie było, że tylko narzekam, do narzekania na InnoVision Cockpit jeszcze wrócę. Plusem jest przeniesienie wyświetlacza na szczyt deski rozdzielczej i skierowanie go ku kierowcy. W Caddy 4. generacji nawigacja była dołożona na siłę i wylądowała niżej, pod pokrętłami do obsługi klimatyzacji. Ach, pokrętła do obsługi klimatyzacji, śpieszmy się je kochać, tak szybko odchodzą. Wraz z platformą MQB i InnoVision Cockpit Caddy dorobił się nowych systemów bezpieczeństwa i wspomagających kierowcę. Na przykład w poprzedniej generacji narzekałem na brak systemu wspomagającego utrzymanie na pasie ruchu, a tu taki system jest. Jest też poprawiony adaptacyjny tempomat, system rozpoznający zmęczenie kierowcy, system ostrzegający o pojazdach znajdujących się w martwym polu, system ostrzegający przed kolizją i system przypominający mi, żebym jechał środkiem pasa i trzymał ręce na kierownicy, działający w oparciu o czujniki pojemnościowe. Czyli w założeniu system powinien czuć moje ręce na kierownicy, nawet bez mojego poruszania kierownicą. Niestety z jakiegoś powodu czasem system potrafi zacząć nagle pikać, żebym trzymał ręce na kierownicy, jechał środkiem pasa, przecież jadę środkiem, a ten się drze wtedy jeszcze bardziej, wtedy muszę wykonać jakiś gwałtowny ruch kierownicą, żeby wreszcie się zamknął. To pewnie jakiś tymczasowy błąd, który zostanie wyeliminowany przy kolejnej aktualizacji oprogramowania. Ale na razie to mnie doprowadza do szału. A może to jednak mój błąd? Może rzeczywiście niewystarczająco skupiam się na prowadzeniu i samochód przywraca mnie do porządku? Wyplenić złe nawyki i wyrobić dobre pomoże Ci SJS Driving Academy. Przypominam o rabacie z kodem Marek Drives. Szczegóły w opisie. Z innych usterek lusterko po stronie pasażera porusza się tylko na ukos góra w lewo lub dół w prawo. Próbowałem zmienić ustawienie ręcznie w nadziei, że coś pod spodem kliknie, ale nie kliknęło. Podobnie miałem w ID4 z lewym lusterkiem, ale tam problem rozwiązał się
po ponownym uruchomieniu samochodu, zanim zdążyłem to nagrać. Szczęście w nieszczęściu, jeśli nie chcesz cyfrowych zegarów i dużego wyświetlacza, można jeszcze zamówić wersję z analogowymi zegarami i małym wyświetlaczem. Ale wtedy nie można zamówić wielu innych opcji, dla których Caddy może być atrakcyjny na tle konkurencji. Ponarzekałem. Teraz prowadzenie. Podobno układ kierowniczy jest teraz bardziej bezpośredni, gdzieś tu bliżej środka. To w połączeniu ze zmianami w przednim zawieszeniu ma sprawić, że Caddy będzie bardziej angażujący w prowadzeniu. No więc po pierwsze, to jest dostawczak przerobiony na auto rodzinne i nie oczekuję od niego, że będzie jakiś specjalnie angażujący, a po drugie nie jest specjalnie angażujący. Gdyby nie InnoVision Cockpit, który podnosi mi ciśnienie, pewnie zasnąłbym za kierownicą, więc być może w tym szaleństwie jest metoda. Duże zmiany są za to w tylnym zawieszeniu. Resory piórowe zastąpiono sprężynami, a sztywna oś jest na wahaczach wleczonych z drążkiem Panharda. Całość jest kompaktowa, co pozostawia miejsce na napęd 4Motion lub na zbiornik CNG w przyszłości. Ma też pojawić się wersja plug-in hybrid. Nowe zawieszenie z tyłu pomaga zachować komfort i zwrotność niezależnie od obciążenia, a dzięki temu, że rozwiązanie jest kompaktowe, udało się poszerzyć przestrzeń ładunkową, o czym wspominałem wcześniej. Niestety nie miałem pod ręką niczego odpowiednio ciężkiego, żeby przetestować Caddy pod pełnym obciążeniem, ale kiedy auto jest puste, czuję, że zawieszenie jest aż za sztywne jak na samochód dostawczy. Podejrzewam więc, że z obciążeniem auto naprawdę będzie dobrze się prowadzić. Poza tym Caddy jest nieźle wyciszone, ani dźwięk silnika, ani szum powietrza nie wdzierają się za bardzo do środka. Można rozmawiać bez podnoszenia głosu. Jedyne, co zwróciło moją uwagę, to delikatne echo, kiedy odwracam się do pasażera. Być może wtedy głos odbija się od panoramicznego dachu. Opcjonalnego, ale bardzo ładnego. Caddy dostępny jest na razie z silnikami benzynowymi 1.5 TSI i dieslami 2.0 TDI o mocy odpowiednio 114 i 122 konie mechaniczne. Oba dostępne są z 6-stopniową skrzynią manualną lub 7-stopniowym DSG. To jest 2-litrowy diesel z DSG, który powinien zużywać nieco ponad 5 litrów na setkę w cyklu mieszanym. Wynik ten jest jak najbardziej do osiągnięcia. Ten Caddy może holować do 1,5 tony, prędkość maksymalna to 186 km na godzinę. Tego akurat nie przetestujemy. Sprawdzimy za to, jaki jest czas od 0 do setki, bo tego producent nie podaje i właściwie kogo to obchodzi, ale i tak sprawdzimy. Wychodzi około 11,5 sekundy bez obciążenia. Ceny Volkswagena Caddy zaczynają się od 94 500 zł za podstawowe cargo z silnikiem benzynowym. To cena brutto. Osobowy Caddy zaczyna się od 103 000 zł, a testowy egzemplarz to Caddy Live z pakietem Move za niecałe 150 000 zł. Volkswagen Caddy piątej generacji dzięki przejściu na platformę MQB oferuje więcej miejsca dla pasażerów i więcej miejsca na bagaż. Nie jestem fanem nowego cyfrowego interfejsu Volkswagena, ale na to nie mam wpływu. Być może kiedyś się do niego przyzwyczaję, a być może lubią go już nabywcy nowych Volkswagenów. Dajcie znać, jeśli go lubicie. Na końcu to od klientów zależy, czy coś jest rozwijane, czy zmieniane. A jak Tobie podoba się nowy Volkswagen Caddy, napisz mi w komentarzach. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek jadą, link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12:00, powtórka w poniedziałek o 20:00.